środę 25 września, co dopiero wróciłem ze Stanów Zjednoczonych, gdzie widziałem piękne miejsca i piękne góry. Nastąpił jednak szybki teleport i już 28 wystartowałem w biegu na Babią Górę, który jak się okazało był najlepszym wertykalem w moim życiu. Zapraszam do oglądania. Brawo, już możecie bić brawo. Nagrywam dla Was ten materiał z głowy, czyli kamerka Insta360 Go 3S umieszczona jest na specjalnym mancie, który sobie sam stworzyłem na mojej głowie. I tutaj widzicie, zaraz jesteśmy przed startem. Byłem bardzo mocno napompowany, chciałem jak najmocniej pobiec ten bieg. Trener zresztą dał mi bardzo proste zadanie. Biegnij do spodu, czyli najmocniej jak się tylko da. Dlatego też zobaczycie zaraz, jak wygląda moja mina na starcie. Byłem bardzo mocno zmotywowany, czułem dużą taką agresję w stosunku do tej trasy, czyli coś, co jest mi potrzebne do tego, aby dobrze performować. Tak jak widzicie tutaj, zacząłem bardzo szybko, ponieważ te pierwsze 400-500 metrów nie pnie się aż tak mocno do góry, jest to ścieżka na początku asfaltowa i później tutaj wbiegamy właśnie na shooter, który ciągnie się przez następne 1,5 kilometra. Może trochę mniej, ale w każdym razie jest to dosyć szybki początek. Pozdrowienia tutaj również dla kibiców roztworowskich, którzy są naszymi pacjentami i jednocześnie mega zajawionymi ludźmi w górach. Dzięki za doping. Kibiców na trasie generalnie troszeczkę było, chociaż godzina była późna, startowaliśmy o 17. Ja jednak skupiałem się tutaj bardzo mocno na zadaniu, które miałem, czyli na tym, żeby po prostu biec mocno. Biegłem tutaj niestety sam, nie miałem żadnych rywali, dlatego też nie wiedziałem do końca, czego mogę się spodziewać i czy moje tempo jest tak naprawdę bardzo szybkie. Ponieważ jeżeli nie mamy tego punktu odniesienia do kogoś, kto jest na podobnym poziomie do nas, bardzo ciężko jest oszacować ten poziom wysiłku. Ja na pewno nie chciałem przesadzić tutaj na samym początku. Jak widzicie, tętno utrzymuje się na razie w ryzach, chociaż dosyć szybko wszedłem na te wysokie rejestry. U mnie, tak tylko powiem, rejestry wertykalowe to jest powyżej 180 uderzeń serca na minutę. Także tutaj jak widzicie te 176, 177, powoli zbliżamy się do tego 178 i już niedługo będę na pierwszym kilometrze, który jak później zobaczyłem był mega szybki. To chyba najszybszy kilometr jaki pobiegłem pod górę. 4,18 na 11%. To naprawdę robi wrażenie i cieszę się, że takie prędkości byłem w stanie osiągnąć. Tutaj ścieżka jest dosyć prosta, jak widzicie pnie się ona takimi nachyleniami 14-15%, momentami tylko zwiększając mocno swoje nachylenie. Natomiast zaraz będziemy wbiegać na nieco bardziej już techniczny i wąski fragment na szlak na Babią Górę. Bieg zachodzącego słońca, jak również i bieg wschodzącego słońca odbywają się zielonym szlakiem z Lipnicy Wielkiej na szczyt Babiej Góry właśnie. I tutaj wbiegamy już na nieco węższą ścieżkę. Ta ścieżka robi się też trochę bardziej kamienista, trzeba szukać swojej ścieżki, trzeba szukać tego optymalnego toru przebiegu. Natomiast tutaj biegło mi się dosyć płynnie i czułem, że naprawdę jestem tego dnia mocny. Napierałem ogromnie mocno i oczekiwałem na tą największą ścianę, ponieważ ten początek i koniec tego biegu jest dosyć prosty, relatywnie prosty oczywiście. Natomiast środek jest bardzo, bardzo trudny. Tam średnie nachylenie dochodzi prawie do 30% na trzecim kilometrze, także jest co robić. I jak widzicie, wspinam się tutaj powoli, bo można powiedzieć, że tempo 7 minut na kilometr to jest powolne tempo. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę, że tutaj już nachylenie na tym kilometrze to było powyżej 17%, no to robi to większe wrażenie. Biegłem czując dosyć duży luz, natomiast oczywiście to nie jest taki luz, że po prostu biegniemy sobie, moglibyśmy rozmawiać. Tutaj wiedziałem, że to jest taka moja granica możliwości tych wertykalowych i tego, jak szybko mogę biec. Ale dzięki temu też wiedziałem, że będę w stanie się dojechać na tym biegu, ponieważ czasami nie jesteśmy w stanie wyjść na tak wysokie rejestry, kiedy na przykład jesteśmy zmęczeni. Tutaj natomiast odczuwałem, że to moje napieranie jest na dobrym poziomie i że będę w stanie jeszcze z tego dołożyć. Powoli zbliżamy się do drugiego kilometra. Tutaj znowu nieco bardziej techniczny fragment, takie kamienie, po których też spływa woda. Zaraz będziemy przebiegać przez potok. Tutaj też czekali na mnie kibice, co było bardzo, bardzo fajne, bo ludzie właśnie stali i kibicowali. Tak jak wspomniałem, zbliżamy się do drugiego kilometra i tutaj zaczynają się tak naprawdę dopiero schody, ponieważ tu będzie najcięższy fragment. Ten drugi kilometr pokonałem w 6,38, więc bardzo, bardzo szybko.
I wbiegam właśnie na ten fragment najbardziej stromy. Tu jest dużo korzeni, później jak zobaczycie zaczną się też pewne kamienne stopnie, dlatego też bieg nie jest do końca rytmiczny. Nie jesteśmy w stanie tak ułożyć nogi zawsze, albo utrzymać takiego rytmu, który byśmy chcieli i który pozwoliłby nam na utrzymanie pewnej wyższej prędkości. Trzeba tu nieco oszukać tej swojej ścieżki. Trzeba tutaj robić wszystko w ten sposób, aby tracić jak najmniej siły przemieszczając się do góry, jednocześnie starając się wybierać optymalną trasę, ale oczywiście utrzymując też to napieranie. I taka rada dla Was, jeżeli kiedykolwiek będziecie mieć okazję biec jakiś vertikal. Postarajcie się, aby odczucie wysiłku było cały czas dosyć podobne. Oczywiście im bliżej końca, tym będzie ono większe. Natomiast jednocześnie skupiajcie się właśnie na tym odczuciu rytmu, czyli na tym, abyście utrzymywali stałą częstotliwość kroków, oczywiście na tyle, na ile to jest możliwe, w stosunku do tego, jak biegniecie właśnie pod górę. Czasem nie bójcie się też przejść do marszu, ponieważ w niektórych sytuacjach marsz jest szybszy aniżeli bieg. Tutaj widzicie, że te nachylenia robią się coraz większe. Momentami sięgają one nawet 40%. Generalnie całość tego odcinka jest trudna i tutaj trzeba bardzo mocno skupiać się na tym, aby właśnie wiele nie stracić. Biegamy do granicy Parku Narodowego i tu wspomniane przeze mnie stopnie, które jeszcze bardziej wybijają nas z rytmu. One są też dosyć mocno nachylone. Popatrzcie tutaj na procent nachylenia. Jest to przynajmniej za każdym razem 20%, a przez większość czasu jest to powyżej 30%. Także biegnie się tutaj niezbyt przyjemnie pod tym kątem, że nie można właśnie złapać tego stałego rytmu. Można tutaj owszem zbiec po drodze na ścieżkę, która jest obok zaraz tych korzeni, przepraszam, obok tych stopni. Natomiast też nie zawsze jest to możliwe, nie zawsze jest to bezpieczne, ponieważ tam łatwo można podkręcić kostkę. Ja tutaj wybrałem wariant taki mieszany, czyli tam gdzie się dało biegłem bardziej wypłaszczonym terenem, tam gdzie się nie dało biegłem schodami i tak napieram tutaj bardzo mocno do góry. Jak widzicie, moje tętno utrzymuje się cały czas na dosyć podobnym poziomie. Jest ono powyżej 180. Jak później się też okazało, maksymalne tętno z tego wyścigu wyniosło 186, a średnie tętno wyniosło 181. Także tak jak zwykle na moich wertykalach. Natomiast tutaj umiejętność przemieszczania się pionowego do góry była znacznie wyższa i czułem właśnie tą moc. Czułem to, że pomimo dużego zmęczenia, które już w tym momencie się pojawiało, ponieważ to był chyba najtrudniejszy moment trasy dla mnie, czułem, że przemieszczam się do góry szybko. Czułem się tak, jakbym właśnie miał wszystko pod kontrolą i niekoniecznie mogłem przyspieszyć, ale wiedziałem, że ta prędkość, którą się tutaj poruszam, jest naprawdę bardzo dobra. Powoli zbliżamy się tutaj do 3 kilometra, do końca tego 3 kilometra, który, tak jak wam wspomniałem, jest najtrudniejszy ze wszystkich. Najwięcej sił on zabiera, najwięcej czasu też zajmuje. Także jeżeli chodzi o takie fragmenty, tak jak wam wspomniałem, trzeba po prostu zacisnąć zęby, utrzymać rytm, utrzymać tą swoją stałą intensywność wysiłku i później oczekiwać na nieco łatwiejsze fragmenty. Wbiegamy teraz właśnie w okolice 3 kilometra, który pokonany został przeze mnie w 10:07, ale tak jak widzicie jest tutaj 272 metry przewyższenia, czyli 27% średnio. Momentami to nachylenie przekracza 40%. Jest naprawdę ciężko już, jak widzicie, tętno skoczyło do 184. Nie patrzyłem tutaj na zegarek, w takim sensie, że nie wiedziałem ile mam do końca, po prostu nie chciałem się tym rozpraszać, chciałem po prostu kierować się odczuciami organizmu i cisnąć do samej mety najmocniej jak to tylko możliwe. Nie wiedziałem zatem, że biegnę grubo na czas poniżej rekordu trasy, starałem się napierać jak najmocniej chcę. I powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się tego, że osiągnę na końcu aż tak dobry wynik. Spodziewałem się wyniku w granicach może jakichś 34 minut, 34,50, ponieważ poprzedni rekord trasy był też bardzo mocny, to było 35,50 i należał on do Michała Dudczaka. Jest to mocne bieganie, dlatego po powrocie ze Stanów nie oczekiwałem od siebie aż takich wyników, ale niemniej jednak, wykorzystując sytuację, w której czułem się naprawdę dobrze, chciałem powalczyć właśnie o te jak najlepsze rezultaty. Rankiem tego samego dnia robiłem jeszcze właśnie lekki trening, rozruch, czyli rytmy i 30 minut biegania tak, aby pobudzić się troszeczkę. Zawsze to robię, kiedy mamy do czynienia ze startem popołudniowym. Nie odczuwa się tego później w nogach, a reaktywność jest znacznie większa. Liczyłem też na pewne widoki na szczycie Babiej Góry, ponieważ w momencie, gdy startowaliśmy i w momencie biegu, tak jak tutaj
chociażby widzicie, nie ma jakichś bardzo wielkich chmur, nie ma mgły, więc mogliśmy liczyć na to, że ten zachód jednak gdzieś zobaczymy. Jeżeli jednak byliście kiedykolwiek na Babiej Górze, to wiecie, że jest to bardzo, bardzo zmienna góra i jest to taki fragment, który potrafi w kilku sekundach tak naprawdę albo się przyjaśnić, albo bardzo mocno się zaciemnić. Tutaj pnę się coraz wyżej w górę. Tętno skacze już właśnie w te wyższe granice, już nie spada poniżej 180. Cisnę najmocniej jak tylko mogę, ponieważ ten fragment z kolei jest już nieco taki wypłaszczony. Tutaj zdarzają się momenty, w których biegniemy nawet po płaskim, ale te płyty kamienne, które tutaj się znajdują, są na tyle daleko od siebie ułożone, że czasami trzeba po nich skakać, więc nie jest to taki też płynny bieg. Jak widzicie tutaj to nachylenie coraz bardziej sobie wypłaszcza się. Chociaż, no tak jak tutaj na przykład, jest to jeszcze 20-30% czasami. Tutaj powoli dobiegam do 4 kilometra i wiedziałem, że jestem gdzieś blisko, natomiast nie wiedziałem, jak daleko jeszcze od szczytu się znajduję. I ten 4 kilometr był przeze mnie pokonany już w nieco szybszym tempie, ponieważ tak jak tutaj widzicie, jest to 7,16, 175 metrów, znajdujemy się coraz wyżej i napierałem tutaj bardzo, bardzo mocno. Tutaj niestety zaraz rozładuje mi się kamera. Niestety nie naładowałem jej do końca przed samym bieganiem. No cóż, mój błąd. Natomiast tutaj teraz na przykład zobaczcie, wybiegamy na odcinek praktycznie płaski, można powiedzieć, ponieważ tak jak tutaj widać na wykresie, nachylenie zmieniło się na 0%, 1%, 2%, więc przechodząc z tego takiego rytmu podbiegowego na 30% do takiego rytmu podbiegowego na tym mniejszym nachyleniu, no musimy mocno napierać, tak abyśmy mieli możliwość utrzymania naszych prędkości i nadrobienia czasami na tych odcinkach, ponieważ bardzo często ludzie zwalniają, bardzo często ludzie odpuszczają sobie, niejako odpoczywając właśnie na wertykalach, na takich fragmentach. Tutaj jednak nie wolno tego robić, tak jak widzicie moje tętno utrzymuje się na stałym poziomie i tutaj padła mi kamera, natomiast dzięki uprzejmości organizatora biegu, który zresztą serdecznie Wam polecam, wpadnijcie na Babią Górę, na Salco Sky Marathon czy Salco Sky Race. To są świetne biegi, jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wpadnijcie też na ten vertical. Jesteście w stanie naprawdę dobrze się tutaj bawić w bardzo technicznym terenie, zaznać trochę innych gór, a jednocześnie dla tych, którzy mieszkają na przykład w Krakowie, jest to bardzo blisko, ponieważ niecałe 2 godzinki drogi od Krakowa. Tutaj cisnąłem już dosyć mocno na samym końcu. Słyszycie tutaj doping Kamili, mojej żony. Chciałem dać z siebie wszystko i zaraz zobaczycie, że popatrzyłem gdzieś tutaj na zegarek. Zastanawiałem się, jaki mam czas i byłem bardzo zdziwiony, kiedy zobaczyłem, że jest to niewiele powyżej 33 minut. Jest to naprawdę super wynik. I bum, biegam. Jest to rekord trasy poprawiony o 2,5 minuty. Jest to świetny wynik. Uważam i mój trener tak samo, że jest to jeden z najlepszych biegów, jaki pobiegłem. A na pewno najlepszy vertical w moim życiu, także było super. Jesteśmy na mecie w komplecie. Brawo! Ja pierwszy, Misia druga. Jest! A tutaj Medalik. pan prezes rozdaje medale. Pięknie! Wyszło bardzo dobrze. Rekord trasy o 2,5 minuty, 33 minuty 20 sekund. Większą część trasy było widać na filmie. To, co się nie nagrało, to się niestety nie nagrało. Ostatnie 3 minuty, ale będę miał materiał tutaj z góry. Jest ogólnie dobrze. Lecimy w dół. I akurat na nasz zbieg na zejście pięknie się przeciera. Brawo, brawo! Końcówa! Patrzcie tylko. Babia żegna nas pięknymi widokami. Z biegu jestem niezmiernie zadowolony i liczę na to, że jest on dobrym prognostykiem przed finałem Golden Trail Series, który już niedługo, ponieważ za 2 tygodnie w Szwajcarii. Biegłem z dobrym nastawieniem mentalnym, pocisnąłem mocno, uzyskałem jeden ze swoich najlepszych wyników, także czego chcieć więcej? Myślę, że teraz czeka mnie ostra robota treningowa. Będę jeszcze startował w jednym biegu w Polsce przed finałem, później ciśniemy do finału. I cóż mogę powiedzieć, bawiłem się świetnie i chciałbym zawsze się tak bawić na biegach. Tymczasem jeśli podobał się Wam ten materiał, zasubskrybujcie proszę kanał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i do zobaczenia w następnych odcinkach.